Partnerem odcinka jest producent kosmetyków Dermika 100% for Men, oferujących kompleksową proteinową pielęgnację dla mężczyzn. Dzień dobry Państwu, buongiorno. Sprawy zawodowe, inne od mojej YouTube'owej aktywności, skierowały mnie do Włoch. No mówiąc wprost, spotkałem się tutaj z pewnym zacnym producentem równie zacnej pizzy. Ale pomyślałem, że skoro już tu jestem, to czemu nie pokazać Wam Włoch? Właśnie teraz, Włoch w środku zimy, w dodatku tego fragmentu Italii, który leży nieco z dala od najbardziej utartych turystycznych szlaków. Jesteśmy w prowincji Marche, już w Apeninach. Tam pyszni się wspaniały masyw Gran Sasso. Po tamtej stronie, no w takiej samej niemal odległości, mamy już Mare Adriatico i Adran, czyli Adriatyk po prostu. No i trochę tego piękna pokażemy Wam. Jeszcze raz to powtórzę. Włochy w środku zimy. Jesteśmy tu w drugiej połowie lutego i Włochy w miejscach, które nie są na afiszach turystycznych. Zapraszam. Oto miasteczko, które w trakcie tego wyjazdu jest naszą bazą wypadową. San Severino Marche. Jak druga część nazwy wskazuje, zresztą zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, na tym owym przepięknym wzgórzu, jesteśmy właśnie w tej prowincji, Marche. I to jest miejsce dość rzadko odwiedzane, no ale trudno się temu dziwić. W pobliżu mamy natłok wspaniałości. Jeśli chodzi tylko o tę prowincję, no to na przykład niedaleko stąd jest Urbino, ale po sąsiedzku jest Umbria. W Umbrii Spoleto, Asyż, Gubbio, no Perugia, niedaleko Toskania, Rzym, 3 godziny drogi autem stąd. No więc sami rozumiecie, że trzeba tutaj naprawdę mieć albo bardzo dużo czasu, albo zaplanować właśnie podróż tak, by poznać te mniej turystycznie oczywiste miejsca. O San Severino Marche w przewodnikach, takich najprostszych, w zasadzie nie ma nic. Znalazłem tylko w jednym krótką wzmiankę. Jesteśmy w samym centrum tegoż. To się nazywa Piazza del Popolo. No i co? Jak widzicie ten rynek, bo ja go widzę wspaniale, a to jest dolna część miasta. Tam na górze mamy Castello. Dobra, będę jeszcze opowiadał w tamtej części placu. Jak doczytałem, dzisiejsze San Severino leży na miejscu dawnego rzymskiego miasta o dumnej nazwie Septempeda. I rzeczywiście, kiedy wjechaliśmy na owo wzgórze, zrozumieliśmy położenie tych okolic. Było widać jak na dłoni. Z jednej strony ośnieżone Apeniny, a z drugiej strony Adriatyk. Czyli to jest idealne miejsce, by sięgnąć w ciągu jednodniowego wyjazdu zarówno gór, jak i morza. W góry nie będziemy jechać, w tym odcinku pozostaniemy w San Severino, ale mamy taki plan, by potem też pojechać nad Adriatyk. To się okaże. Teraz pogoda. Rzecz niezwykle ważna. No widzieliście, paradowałem już dzisiaj w samym sweterku. Jest w Polsce w tej chwili srogi ziąb. Tutaj nie. Ale to wcale nie znaczy, że tutaj zawsze w zimie jest ciepło. Ta prognoza na następne dni jest dość pesymistyczna. W tym sensie, że ma lać. I powietrze tutaj do złudzenia przypomina mi to, co jest zimą w Dalmacji. Znaczy 10-11 stopni, jak nie ma słońca, w powietrzu unosi się wilgoć i intensywne zapachy rozmarynu,
sznujące się zapachy dymu z piecy opalanych drewnem. Tak pachnie Dalmacja i tak pachnie również to miejsce. Adriatyk i przez Adriatyk, co jest po drugiej stronie? Split. Split po drugiej stronie. A po tej stronie, no na przykład ratusz, tak. To musi być dumna siedziba miejscowych władz miejskich. I wszędzie to stanowi o wyjątkowości tego placyku takie podcienia, a w nich na przykład kafe. Jak się tu dostaliśmy? No po prostu wsiedliśmy w samolot w Krakowie, przylecieliśmy na Ciampino w Rzymie, wynajęliśmy samochód i w te wspomniane 3 godziny dojechaliśmy tu. Przylecieliśmy z Krakowa, bo akurat nie było mgły. Z Krakowa zimą wylot to czasami bywa loteria. Już mniej więcej miesiąc temu zdarzyło mi się, że podróż do Sewilli rozpocząłem w autobusie, którym musiałem dojechać do Pyżowic. No ale było wszystko okej, tylko mróz. No i jesteśmy. Wspomniana kawa, wiecie co jest piękne? Jak się nie jest na placu Świętego Marka w Wenecji, jak się nie jest pod katedrą w Mediolanie, to kawa kosztuje tyle co tutaj. Uwaga, euro. Dokładnie 1 euro. Kafe, czyli espresso. No i w ogóle jest naprawdę wspaniale. Zwłaszcza, że na razie kawa. Za chwilę zbliża się pora aperitivu. Słychać już ludzi, bo jeszcze godzinę temu to było kompletnie pusto. Dopiero teraz otwierają się sklepy, knajpy jeszcze zamknięte. 19:30 się otworzą. Już od 6 ludzie będą elegancko odziani, popijani aperitiwy, a potem pójdą jeść. A my zrobimy to samo. Widzimy się zatem w restauracji. Miasto po zmroku wydaje się być żywsze i żwawsze. Ruch samochodowy jakby większy. Zwłaszcza podnieca mnie niezwykle ogromna paleta Fiatów Panda w Starej Budzie. Wiele z nich ma napęd 4x4. No jest przed 8. Dobrze, że nie jesteśmy w Hiszpanii, bo zdarzyło mi się raz w Madrycie, kiedy chciałem zjeść flaczki słynne po madrycku, że w restauracji powiedzieli mi bardzo dobrze, ale proszę przyjść o 10:30 wieczór. No tutaj aż tak źle nie jest. No, przed nami to oto miejsce. Ristorante Salsi. Tam idziemy. Co jest najpiękniejsze we włoskich restauracjach? Moim zdaniem, rzecz jasna. Antipasti i primi piatti, czyli przystawki i dania pierwsze. Bo to są jarzyny, owoce morza, makarony, to jest pasta. Na drugie, secondi, to są najczęściej mięsa. No a mięso bywa doskonałe, ale nie aż tak interesujące jak te kombinacje, które mam przed sobą. No, zobaczcie. Karczochy po żydowsku. To jest klasyk rzymski, czyli karczoch, który jest smażony w oliwie. On spoczywa na pire selera, ale ta technika sprawia, że jadalne jest również to, co normalnie w karczochu nie jest jadalne, ponieważ z karczocha wyciąga się te listki i zjada zębami to, co jest przy nich. A jak się to usmaży, to wtedy wszystko chrupie i jest doskonałe. To w zależności od tego, w jakim rejonie Włoch jesteśmy. Albo bacalao, albo w Wenecji stoccafisso, czyli suszony dorsz. Suszony dorsz smażony w tempurze, w takim cieście jak tempura. Mówiłem, że Split jest po drugiej stronie Adriatyku i tutaj, tak samo jak w Dalmacji, na Boże Narodzenie je się
sztokfisza w Wigilię. Sztokfisza na biało, bachar na bielo. To są wielkie świdry. Makaron w kształcie takich ogromnych świdrów, który jest podawany z miejscową kiełbasą, z malutkimi tutejszymi oliwkami. W ogóle miejscowe oliwki to są skrajności. Albo są takie malutkie, albo takie ogromne, które się faszeruje i smaży w głębokim tłuszczu. Te malutkie, ta kiełbasa i cytrusy, ale super kwaśny sos. A to coś, co jest pieczęcią kulinarną całych Włoch. Mianowicie gambero rosso, czyli taka czerwona krewetka. I nią mamy nadziewane owe pierożki. Widzicie? Nadzienie krewetkowe, przepiękne, delikatne, jak mniemam. Delikatniunie. I to jest dopiero początek owej uwertury. Tak naprawdę, gdybym chciał powiedzieć o tym wszystkim, co tutaj było, bo już były malutkie czekadełka, o tym, co będzie, bo będą też dania główne, to powinniśmy tutaj zainstalować kamerę, która by na żywo to wszystko filmowała, ale to mogłoby was znudzić. No, a do picia. No, w tej chwili Valpolicella ripasso, czyli przepuszczona przez suszone grona, z których Amarone powstaje. To nie jest stąd wino, ale jest bardzo dobre po prostu. No i to na razie tyle. To na razie tyle. Na razie nie mam na myśli dzisiejszego wieczoru, tylko mam na myśli naszą wizytę w Markę. Czuję, że ten odcinek będzie niezwykle kulinarny. Co będziemy jutro robili? Będziemy jedli. I tego wam właśnie życzę. Chyba że jesteście akurat na diecie. To sorry. Kącik partnerski. Partnerem tego programu jest marka Dermika, producent kosmetyków z linii Dermika 100% for Men. W skład owej linii wchodzą nawilżający krem do twarzy działający przez 48 godzin, zaawansowane serum na zmarszczki i przebarwienia oraz energetyzujący krem roll-on pod oczy z efektem chłodzącym. W kosmetykach, tak samo jak w kuchni, najważniejszy jest skład, szlachetne składniki, a tutaj ich nie brakuje, więc mamy proteiny, które wzmacniają, regenerują i ujędrniają skórę. Mamy guaranę, która usuwa oznaki zmęczenia i mamy w końcu kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża i zapobiega przesuszeniu skóry po ogoleniu. A właśnie przed chwilą się gładziutko ogoliłem. Kosmetyki z linii Dermika 100% for Men dostępne są w wiodących drogeriach na terenie całego kraju oraz na stronie bielenda.com. A z kodem Makłowicz35 otrzymają Państwo 35% zniżki na wszystkie kosmetyki z tejże serii. Koniec kącika partnerskiego. Jesteśmy w sercu wiejskiego Marche. Tam w dole San Severino, Marche, tam Tolmentino. A ja chcę teraz wam pokazać jedno z tych miejsc, które karmią nie tylko włoski naród, ale i wiele innych, ponieważ mnóstwo ludzi na świecie kocha włoskie jedzenie. Naszym dobrym duchem tutaj jest Enrico Valesi i właśnie idziemy, by zobaczyć, co on w tym miejscu wytwarza ku chwale nie tylko Włochów. A oto i wspomniany Enrico, you are very proud of your veggies, I see. Absolutely. We love our veggies and we produce it only from the fresh raw vegetables that arrives here at the factory 3 times a week.
As I see, now we can see the process of preparing aubergines. Exactly. So, first they are washed. This is a spa for aubergines. Exactly, that's a spa for aubergine. After that, Once we washed, we take out the top part, we put a bit of salt, we slicing it, and then rest for a while, and then goes on a 13 meters long grilling machine. and after that, after grilling, you will pack it with some olive and Yeah. spices. The products then get marinated, herbs, garlic, sunflower oil, and different packaging based on the customer's needs. Right now, if I'm well, there is a production of conserva di funghi. Oggi stiamo facendo, mentre aspettiamo che le melanzane, while we're waiting that the aubergines are ready, we are doing the grilled mushrooms. We do something like 15 tons of fresh grilled mushrooms on a weekly basis. In the season, normally champignons, but during the season also funghi porcini. We do porcini, we do pleurotus, we do different type of mix of mushrooms as well from the wood. Can we Can we have a look watch at it? the- Absolutely. Yes, Absolutely. yes, please. Andiamo. Let's go. Follow me. Opuściliśmy sektor bakłażanowy, jesteśmy teraz w dziale pieczarkowym. This is the beginning of whole process. Absolutely yes. So the freshly picked mushrooms, in this case today we have champignon. Look at how Beautiful. beautiful, freshly picked, Yeah. all closed. Yeah. They will be grilled after being washed and sauteed. Yes. And I can show you here, 13 Yeah. meters long oven, gas, where the products ending up of being grilled as you would do in your barbecue at home. So they are not cooked, they are grilled. Grilled. Aha. So for each kilo of fresh mushrooms there, Yeah. we get 500 grams over here. Yeah. You can try. Oh, of course I want to. It's warm. It's beautiful. Fantastic. And after that, We spices. show the marination, the spiciness, and the packing on our different packaging available. Beautiful. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy trochę wcześniej również na temat pieczarek. Proszę sobie wyobrazić, to jest mała, rodzinna fabryczka. I tylko tutaj tygodniowo przetwarza się samych pieczarek 15 ton, a potem jeszcze przyprawy, olej, słoiki. Wszyscy niemal to kochają. This is beautiful, and I can imagine how it has to be after With a bit of herbs, we use after, fresh garlic, yes, a preparing. bit of peppers, Ah. herbs like oregano, basil, and chili pepper. It's marvelous. Jak się coś robi z miłością, to efekty zawsze są. W tej części świata, a już zwłaszcza we Włoszech, człowiek nie może obejść się bez mąki. Zwłaszcza we Włoszech. No bo mąka to nie tylko chleb tutaj, to przecież też pizza, pinza, piadina, focaccia, no i pasta. Ileż makaronów potrzeba i ile mąki do tego. Więc młyny są arcyważne. Tutaj w Markę mamy dość specyficzną konstrukcję tradycyjną młynową. Otóż latem jest tu bardzo sucho i nawet jeśli mamy jakiś strumyczek, to on latem może wyschnąć. Zatem robiono koło tych strumyczków czy też rzeczek zbiorniki dodatkowe, które napełniały się w sezonie deszczowym, a potem spuszczano ową wodę, która napędzała turbiny. To jest młyn z XVIII stulecia. Właśnie z takową konstrukcją, kiedy był
taki zbiornik i było źródło wody, to obok siebie ustawiano kilka takich młynów. Ale wszystkie wyglądały właśnie tak, zobaczcie. Tam teraz wody nie ma, ale po mojej prawej stronie jest otwór i jeśli trzeba, to woda tamtędy idzie, a jej prąd ową turbinę napędza, ale turbina nie jest tak ustawiona jak na rzece, gdzie stale woda płynie, tylko jest ustawiona tak, horyzontalnie, by ów prąd wody mógł dać jej napęd. Młyn to była kiedyś cała instytucja, samowystarczalność, więc mamy młyn na dole, a na górze mieszkał młynarz i jego rodzina. To jest już z zewnątrz perfekcyjnie odnowione, a prace w środku są na ukończeniu. Jak rzekłem, XVIII wiek. Serce młyna i granitowe żarna są dwa, bo zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj również miele się kaszę kukurydzianą, polentę się wytwarza, więc to żarno granitowe jest bardziej chropowate od tego, które jest tam w środku i służy do robienia gładszej mąki. To mogłoby już by działać, ale jeszcze w środku na górze jest całość nieskończona. Co tu będzie? Już wkrótce działający młyn i pokoje do wynajęcia, więc jeśli macie zamiłowania młynarskie, to możecie w środku markę spędzić czas jakiś w działającym młynie. Czego Wam życzę. Co robić we Włoszech, gdy pogoda jest niepewna i boimy się, że może nam zacząć padać na głowę? No oczywiście można zwiedzać wnętrza. Jest tu co zwiedzać. Można iść do muzeum. Do muzeum się dzisiaj nie wybieramy, ale można zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie można pojechać do outletu. Niemal wszędzie we Włoszech są jakieś outlety różnych znanych, designerskich firm, nie tylko odzieżowych. No wystarczy tylko sprawdzić. I my do naszego outletu najbliższego mamy 23 km i 15 minut. Oto nasz hotel w miejscowości Tolentino. Nazywa się on Interno Marche. Pokój nie jest wielki, ale za to jaki jest piękny. Każdy pokój tutaj jest inny, ponieważ każdy był przez innego, znanego włoskiego i nie tylko zresztą designera, projektanta stworzony. Za ten akurat pokój odpowiadają bracia Castiglioni. Tutaj są zresztą różne szkice ich projektów, no i ich dzieła. Ten fotel, łóżko, te sprzęty. Wizyta w outlecie była owocna. Znalazłem rzecz wspaniałą. Mianowicie specjalne buty do prowadzenia samochodu. No, takie rzeczy to tylko we Włoszech. Czyli płaska podeszwa. Nie ma tutaj żadnego dużego obcasa. Chodzi o to, żeby to idealnie do pedałów przylegało. Mięciutka skórka. Zobaczcie, jaka miękka. To jest mięciunie. W środku również skórą wyłożone. Tutaj specjalne wycięcie. No, kiedy to się ma na nodze i ma się nogę pod kątem na pedale, to wówczas w tym miejscu mamy nacisk i but może ugniatać. Tu jest specjalne wycięcie, to będzie idealnie pasowało do... Mam nową Alfę. Jeszcze jej nie widzieliście. Stelvio Quadrifoglio. Zobaczcie, to i Alfa. No i to są właśnie Włochy. To jest wszystko to samo poczucie piękna, które spływa na tych ludzi, zważywszy na to, w jakim kraju mieszkają. Również buty, również fotel, również lampa. To wszystko może być ładne albo brzydkie, a tu najczęściej jest ładne. Jesteśmy pod San Severino Marche, zresztą cały ten odcinek kręci się wokół tego miasteczka. Kiedyś była tutaj rezydencja, jedna z wielu pewnie, książąt Collio.
W tej chwili to jest w rękach państwa Walezji, którzy są naszymi dobrymi duchami tutaj. W tym rejonie Włoch, zresztą nie tylko w tym, mamy trzęsienia ziemi, więc dach, widzicie taką folię, która zwisa, na szczęście tylko ów dach uległ pewnemu uszkodzeniu. Ale nie o trzęsieniach ziemi tutaj będzie mowa. Będzie mowa o czymś znacznie radośniejszym. Otóż rodzina państwa Walezji zaprosiła nas na posiłek, a takich zaproszeń się nie odrzuca. Wspaniale jest być zaproszonym do włoskiej kuchni. To jest kuchnia domowa, ale również restauracyjna, profesjonalna, gdyż Villa Berta w weekendy działa również jako restauracja. No i mamy rodzinę. To tata Enrico przygotowuje deser, a tutaj mama Enrico zajmuje się vincis grassi. Allora, questo è ragù con pollo, vitello, agnello e maiale. Sì, cottura piano piano. Sì. Piano piano. Sì, Okej. piano piano. Drodzy Państwo, podstawa owej zapiekanki to mięsne ragu. W tym wypadku mamy, i nie tylko w tym, bo wypadkowa jest tylko ilość mięsa i jego rodzaje, natomiast baza jest stała. Oliwa, na niej podduszony seler naciowy, marchewka i cebula. I teraz w środku wieprzowina, jagnięcina, kurczak i wołowina. I delikatnie, delikatnie, delikatnie musi się dusić. Każda lasagna wymaga pewnego składnika, który wiąże sos. Tym składnikiem jest oczywiście beszamel, no klasyka. Masło, mąka, mleko. I właśnie papa zajmuje się robieniem beszamelu, ale w kuchni również potrzebny był Enrico, który przygotowuje bazę do krema. That's a base for crema frita. Crema frita. Crema frita, drodzy Państwo, czyli rodzaj budyniu bardzo gęstego. It's a sort of custard. It's a custard. Not too sweet. Not too sweet. Thick. Czyli rodzaj budyniu, który musi być bardzo gęsty. Następnie, gdy zastygnie, jest krojony w kostki, panierowany i smażony. I to jest that's a spécialité de la maison. Markę Only from our region. only from your region. From I want to say from our region. That will be yes. Marquet has a lot of fantastic specialities. Do wstępnie podduszonego mięsa dodawane są pomidory, oczywiście o tej porze roku pelati z konserwy. I teraz to powinno się dusić minimum godzinę. Mamy w środku również dodany ciut wcześniej miejscowy bouquet garni, czyli zioła związane, tak żeby dało się je wyjąć potem, by nie przeszkadzały jedzącemu. Czyli mamy gałązkę rozmarynu, mamy kilka listków szałwi i mamy liście laurowe. Pamiętajcie, tych ziół z umiarem. No i co? To się będzie dusić. Tu mamy już przygotowane świeże płaty ciasta na lasagne, pasta fresca. No i kiedy to będzie uduszone, to będzie po prostu składane. Czyli ragu, beszamel, płat ciasta, a wszystko zwieńczy, rzecz jasna, ser. Jaki ser? No miejscowy ser. Pecorino z Markę. Tak, tu się wszyscy trzymają tego, co sami wytwarzają. A potem do pieca i finalnie to będzie wyglądało tak. To za chwilę zostanie podgrzane i za chwilę będziemy vincis grassi jedli.
Żeby cała rodzina była w komplecie, muszę wam jeszcze przedstawić żonę Enrico i dzieci Klaudia. My budemo pričati na hrvatski. Na hrvatski. Zbog toga što Klaudija je polu Hrvatica, Hrvatica i polu i polu Austriji. Austriji. Da. Austriji, iz Austrije. Iz Austrije. A kako se to dogodilo što živiš ovdje? Ja znam, ljubav. Ljubav, da. Tako, ja sam živjela u Londoni. Tamo smo sa Enrikom smo se vidjeli, smo radili skupa i onda smo se zaljubili. Mateo on je iz Londona. Aha. Ja, tako. Znači on je i Britanac. On je iz Britanije. A, da, po zakonu, tko se rodi u Velikoj Britaniji ima putovnicu britsku. On ima putovnicu britsku, da. A, bravissimo. Tako je. I onda smo došli do Italije za familiju. Što je ljepše, tu je familija. No da, tu je familija, ale još je nešto više, tu je Italija. Italija, da, to je pravo. Je li ti se sviđa? Jako. Ja volim Italiju. Italija je jako slično do Hrvatske. Da, no, ovo to... bila moja prva priča kako ja sam počeo njuhati zrak. Da. Ovi komad godine je isto. Još je ljepše nego u Engleskoj. Tude sa djecama možeš biti cijelu godinu. Jo, tako i njima se sviđa. Ponekad idemo u Austriju okolo Božića, da vidimo i moju baku. Ja još imam baku što živi i ona bude s nama. Mama isto živi tamo u Austriji, tako ja sve svoje obitelj imam u Austriji. Ponekad idemo tamo, ali cijelu godinu živimo ovdje u Italiji. Što radimo i oni trebaju ući u školu. Da, a to je fantastično. Sada moram neku malu ekspresiju na polski reciti za gledatelji. Drodzy Państwo, zobaczcie, jakie to jest piękne. Austria, Chorwacja i ta część Włoch, która również była kiedyś habsburska. To jest wszystko jedna wielka nasza ojczyzna. Patetycznie to powiedziałem, ja wiem, ale Markę za mene jedna iz najboljeg dija Italije. Zbog toga što nije tu propuno turiste, nije to Toskania, nema previše ljudi i imaš more. Prawa je. Imaš more, imaš planine. Tako je. No właśnie, przyjeżdżajcie do Markę zatem. Vincis Grassi gotowe, naczytałem się o tym daniu. To jest niezwykła historia. Dlaczego to się nazywa Vincis Grassi? Otóż w 1847 roku przyjechał tu marszałek Windisch-Gratz, bo Markę była habsburska. I niezwykle zasmakowała mu ta lasagna, ale miejscowi nie byli w stanie dobrze wymówić jego nazwiska, a chcieli, by podawać mu właśnie to, co mu tak smakowało. Czyli gotowali dla niego ową lasagnę. No i zmienili nazwę swojego tradycyjnego dania na teoretycznie, grazie mille, Windisch-Gratz, czyli Vincis Grassi. Przekręcili po prostu nazwę. Wiele wersji. Chociaż zawsze mięsne ragu jest podstawą, ale w sezonie można tu dodawać trufle, dodają niektórzy grasice. No, piękna rzecz. Zobaczcie, tego beszamelu nie jest za dużo, on tylko wiąże. Pasta fresca, pecorino, to wszystko pachnie tak uwodzicielsko i jest, mam nadzieję, boskie. Już wiem, że jest, bo czuję. That was my dream, just to try Vincis Grassi. And thank you for invitation. I'm really lucky. I want to say, cara familia, grazie per tutto. That's a very big honor to be here. Fala puno. To je velike poštovanje što mogliśmy doći ovdje i
nie mam wisierieci. I have no good words to explain what was happened here. Thank you very much and Thank you. your health. Na zdrowie, żywieli, żywieli, żywieli. Cin, cin, prost. Cin, cin, prost, żywieli. Tak, to można mówić w wielu językach środkowej Europy. A teraz Vincis Gas. Przepraszam, spróbuję pierwszy, to nieładnie. I will try first, sorry, I know it's not very elegant, but I have to explain. Czysta poezja. That's great. That's splendid. To jest doskonałe. Sny się spełniają.